Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie? Z tego filmu dowiesz się ostatecznie, raz na zawsze, co jest lepsze, kupno czy wynajem. Obalamy popularne mity na rynku nieruchomości i zaczynamy właśnie teraz. Zdradzę wam tajemnicę, która na pierwszy rzut oka może wydawać się zupełnie niezrozumiała. Mianowicie przez całe swoje dorosłe życie wynajmuję mieszkania od innych po to, żeby spełniać swoje potrzeby mieszkaniowe, żeby w nich właśnie żyć i mieszkać, a jednocześnie mam swoje mieszkania na wynajem, które wynajmuję innym, jednocześnie obracam nieruchomości i what the fuck, czy ja zwariowałem? A może jednak w tym szaleństwie jest metoda? Kliknij lajka temu filmowi, miejmy te formalności z głowy i lecimy do obalania mitów. Największy i najważniejszy z nich brzmi: kupując mieszkanie, przynajmniej będę spłacał kredyt sobie, a nie obcemu. Co wymyka się uwadze wygłaszających takie twierdzenia? No ten mit można rozbić co najmniej na 4 mniejsze zagadnienia. Pierwszym z tych zagadnień będą koszty okołotransakcyjne, czyli ile w ogóle na samym starcie kosztuje sama możliwość zawarcia umowy kupna albo najmu mieszkania. No to wymieniamy po kolei wszystkie koszty zakupu mieszkania. Podatki VAT albo PCC od czynności cywilnoprawnych. VAT to będzie 8%, PCC to będą 2%. VAT od nowych mieszkań, PCC od używanych. Prowizja agenta to zazwyczaj 5-6%. Nawet jeżeli na umowie masz 2 albo 3, no to musisz wiedzieć, że agenci biorą prowizję od 2 stron, więc no nie daj się zwieść. Nie ma darmowych obiadów. Nawet jeżeli na papierku masz 2 albo 3%, prawdziwy koszt to i tak 5 albo 6. Sprzedający swoją połowę prowizji i tak sobie wkalkulował, a płacisz ją i tak ty. Prowizja banku za udzielenie kredytu to kolejne 2-3%. Tak, wiem, że są promocje z prowizją 0, no ale come on, no kto wierzy w darmowe obiady? Te 2-3% i tak w końcu zapłacisz, czy to w formie jakiegoś cross-sellingu, dodatkowego ubezpieczenia, albo najzwyczajniej w świecie wyższej marży. Koszty notariusza, wypisów, odpisów, wniosków do sądu i wszelkich innych spraw papierkologicznych, no można to śmiało oszacować na 1-2% wartości mieszkania. Oczywiście czym mniejsze mieszkanie, tym ta wartość procentowa będzie większa. Drugie zagadnienie: koszty niepieniężne. Kupno mieszkania generuje jeszcze inne koszty niż te wyrażone w twardej walucie, niż te wyrażone w pieniądzach. Jest to tak zwany koszt utraconej korzyści. A co będzie największym kosztem tego typu? No oczywiście czas. Kupno mieszkania kosztuje ogromne ilości czasu. Czas, który poświęcisz na kupowanie mieszkania, nie poświęcisz na coś innego. Czy to jest zarabianie pieniędzy w sposób, w który jesteś dobry, w sposób, w którym jesteś ekspertem, czy to będzie realizowanie pasji? Nieważne. Koszt utraconej korzyści działa w ten sposób. Poświęcasz czas na A, nie masz go na B. Drugi koszt utraconej korzyści: nawet kupując na kredyt musisz wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli kupujesz całość za gotówkę, no to wiadomo, całość. No i teraz jest pytanie, jaka alternatywa się z tym wiąże? Czy być może nie potrafisz tych kilkudziesięciu tysięcy złotych zainwestować w inny sposób, w swój biznes, w bitcoiny, w złoto, w cokolwiek, w czym jesteś ekspertem? Być może nawet w podróż dookoła świata. Jest to zawsze jakaś alternatywa, którą tracisz, wydając tak dużo pieniędzy w określony jeden sposób na kupno mieszkania. Jakie są koszty okołotransakcyjne wynajmu mieszkania? No praktycznie żadne, no chyba że weźmiesz do tego zadania agenta, no ale no come on, to tak jakby brać agencję do zasznurowania butów. No ale nawet jeśli, no to jest 1 miesięczny czynsz. Kaucja, no to tak naprawdę nie jest twój koszt, no bo kaucja do ciebie wraca. Podatki? Brak. Czas? No wiadomo, trochę czasu trzeba poświęcić, każdy ze studenckich czasów pamięta chodzenie po mieszkaniach, no ale tak naprawdę można się zamknąć w 2, 3, 4 dniach takiego porządnego szukania i chodzenia po mieszkaniach. To i tak jest nieporównywalnie mniej niż przy kupowaniu mieszkania. Wynajem i czas?
no dodatkowym plusem jest to, że wynajmy są zazwyczaj elastyczne. Wyprowadzasz się z poprzedniego mieszkania, wprowadzasz się do nowego na zakładkę. Sprzedajesz swoje, przenosisz się do nowego. No, logistyczny koszmar. Kto próbował, ten wie, jak zsynchronizować wszystkie płatności, remonty, przeprowadzki. Mało który kupujący jest tak elastyczny, żeby pójść ci na rękę. No ale na szczęście moja firma tutaj przychodzi z rozwiązaniem elastycznym dla sprzedających w stylu sprzedajesz i mieszkasz na swoim tak długo jak chcesz, jak ci to jest potrzebne i wygodne. Sprawdź linka w opisie. Trzecie zagadnienie. Konstrukcja kredytów hipotecznych i komu tak naprawdę i ile płacimy. Czy aby na pewno spłacając kredyt płacisz tak naprawdę sobie? No nie do końca jest to prawda z powodu samej natury konstrukcji kredytu hipotecznego, który jest skonstruowany w ten sposób, że przynajmniej na samym początku przez pierwsze lata w większości spłacasz odsetki. Twoja rata to w większości odsetki, a minimum to jest kapitał. No wiadomo, to się zaczyna wyrównywać gdzieś mniej więcej w połowie okresu kredytowania, czyli tam tych 12-15 lat, żeby dopiero pod sam koniec, po 20-30 latach móc powiedzieć, że tak naprawdę spłacasz kapitał tego mieszkania dopiero pod koniec okresu kredytowania. Wynajem? No jaki jest roczny koszt wynajmu mieszkania? No najczęściej jest to pomiędzy 2,5 a 5% wartości mieszkania. No i tutaj nie ma zabawy z podziałem raty, czy moje, czy cudze. No 100% czynsz najmu idzie do właściciela mieszkania, no to mieszkanie nigdy się nie stanie twoją własnością. No ale popatrzmy na te procenty, tu się zaczyna robić ciekawie. Pamiętacie same koszty około transakcyjne na samym starcie zakupu mieszkania? Porównajmy je z wartością wynajmu mieszkania przez rok. Podsumujmy te koszty na sam start. Podatki od 2 do 8, agent 5-6%, bank 2-3%, notariusz i papierkologia 1-2%, suma od 10 do 19%. Pamiętacie wynajem? Od 2,5 do 5%. Co to oznacza? To oznacza, że już na samym starcie, zanim w ogóle zamieszkasz, już wykładasz z kieszeni kwotę na mniej więcej 4-5 lat wynajmu podobnego mieszkania. Rozważ w skrytości serduszka jeszcze koszty utraconej korzyści, część raty odsetkowej, którą oddajesz i tak obcemu bankowi, no i całe porównanie nabiera jeszcze większych rumieńców. No oczywiście kupując mieszkanie na kredyt, no budujesz ten swój majątek osobisty. Oczywiście na początku bardzo powoli, cały proces jest niezwykle nieefektywny, no ale jeżeli nie masz własnego biznesu, nie masz możliwości inwestować tych pieniędzy inaczej, no to jak najbardziej jest to jakiś argument. Jeżeli zależy ci na budowaniu majątku właśnie w ten sposób, jeżeli masz pewność, że w mieszkaniu będziesz mieszkać wystarczająco długo, oczywiście najlepiej jest mieszkać tych 20-30 lat, no ale absolutne minimum, żeby przynajmniej wyjść na zero przy tych kosztach około transakcyjnych, no to będzie tych 4-5 lat. Jeżeli spełniasz te wszystkie warunki, no to być może warto rozważyć kupno. Masz inne pomysły i możliwości na wydanie gotówki, boli cię koszt alternatywny no tego całego procesu kupna i sprzedaży mieszkania. Przeprowadzasz się, czy wiesz, że będziesz się przeprowadzać szybciej niż za tych 5 lat, no to naprawdę bardzo poważnie rozważ wynajem i no nie zastanawiaj się, że coś na tym stracisz, bo wcale nie. Rozprawiam się też z innymi mitami. Kliknij film, który pokazuje palcem, żeby dowiedzieć się, kto tak naprawdę jest właścicielem mieszkania kupionego na kredyt. Czy jest to bank, tak jak mówi mit,